Dzień dobry, nazywam się Maciej Kuczyński, jestem specjalistą chirurgii plastycznej. W klinice Mandala wspólnie z panem doktorem Samirem Ibrahimem i Rami Alszekiem zajmujemy się, chirurgią plastyczną. Pacjenci zadają pytanie, w jaki sposób wygląda rekonwalescencja po liposukcji. To zależy, jaki obszar jest poddawany temu zabiegowi, jak dużo tego tłuszczu jest odsysane i to, czy prawidłowo przeprowadzony jest ten proces fizjoterapii. Bo pamiętajmy, że oprócz ubrania uciskowego, które pomaga we wczesnym okresie pozabiegowym, bo jakby trzyma ciało w jednym kawałku, bo inaczej mamy wrażenie, że skóra jest osobno, a reszta ciała osobno, to też jest element fizjoterapii absolutnie niezbędną częścią procesu rekonwalescencji. Już tydzień, 10 dni po zabiegu powinny odbywać się zabiegi u dobrego fizjoterapeuty. Także nie zapominajmy, że sam zabieg operacyjny jest tylko usunięciem tej tkanki. Jeżeli sobie wyobrazimy, że tu jest skóra, tu jest poziom mięśni, to tutaj mamy taką strukturę sera szwajcarskiego i żeby ta blizna podskórna, która się będzie wytwarzać, była miękka, żebyśmy odczuwali to jako swoje ciało jak najszybciej, żeby to nie było zgrubień, jakichś zaciągnięć, niezbędne jest aktywne działanie fizjoterapeuty. I to jest jeden z elementów gwarantujących sukces zabiegu, że ten połączone działania chirurga i fizjoterapeuty. Tak naprawdę w pełni możemy zobaczyć ten efekt po 3 miesiącach. Powinniśmy w początkowym okresie liczyć się z tym, że będziemy się czuli jak poobijani. To tak jakby czasem zależy, jaki obszar jest poddawany zabiegowi, ale to tak jakbyśmy się wywrócili na rowerze czy na nartach. Jakbyśmy poćwiczyli za mocno na siłowni, tak jakby nas ktoś tam poobijał na sparingu. To są tego typu odczucia. Jeżeli chodzi o liposukcję łydek, okolic kolan, możemy mieć kłopot z chodzeniem, bo będzie nas to dosyć przykro ciągnęło. Nogi mogą puchnąć. Ten obszar, który jest poddawany liposukcji, póki nie będzie w pełni wygojony, będzie okresowo zupełnie niespodziewanie czasem mógł puchnąć. Także dlatego tutaj ten czas około 3 miesięcy to jest tak rozsądne minimum, które bym powiedział. W przypadku kończyn dolnych to nawet dłużej. Powinniśmy w okresie rekonwalescencji po takim zabiegu unikać ekspozycji na promienie słoneczne, dlatego że mogą tworzyć się przebarwienia. Czyli tuż po liposukcji na plażę raczej bym nie doradzał. Natomiast później, jak już to jest ze 2-3 miesiące, krem z filtrem. Także krem z filtrem zawsze, a tu szczególnie. Proszę pamiętać o tym, że dokonana liposukcja nie daje nam carte blanche na dietę. To, że ktoś nam odessał trochę tłuszczu, to nie oznacza, że możemy sobie 10 000 kalorii przyswoić dziennie i zupełnie zaprzestać aktywności fizycznej. Także to nie jest tak, że raz odessany tłuszcz i to mamy z głowy. Teoria jest taka, że jest stała ilość komórek tłuszczowych w warunkach takiej fizjologii. To tak mniej więcej by to się zgadzało. Natomiast te komórki, które zostają, mogą zwiększać swoją objętość pod wpływem dostarczania im zbyt dużej ilości kalorii. Także tłuszcz nie odrasta w sensie ilości komórek, ale te, które zostaną, potrafią bardzo zwiększać swoją objętość. Także to nie jest tak, że jak odessiemy
z brzucha, to nam wyskoczy na pośladku. To nie jest prawda. Tylko tyle, że jeżeli nie będziemy przestrzegać diety, jeżeli ogólnie będziemy jakby nie dbać o siebie, tak to nazwę eufemistycznie, to będzie po prostu ten tłuszcz się pojawiał bardziej w innych miejscach ciała, ale nie z powodu tego, że tam akurat komórki odrastają, tylko po prostu gromadzą materiał zapasowy, czyli to, co dostarczamy z dietą, na czarną godzinę. Dlatego też musimy o tym pamiętać, że liposukcja nie jest sposobem na to, żeby zapomnieć o racjonalnej diecie. Jeżeli rozważasz zabieg liposukcji, warto wziąć pod uwagę, żeby umówić się na konsultację. Chętnie wytłumaczymy, na czym zabieg polega, jak długa będzie rekonwalescencja, na co możesz liczyć, czy można ten tłuszcz przeszczepić, czy można użyć do tych jakichś innych metod. Dlatego czasem to nie jest tak, że jak na przykład wymyślisz, że liposukcja jest rozwiązaniem na luźny brzuch, bo to może być abdominoplastyka. Dlatego warto umówić się na konsultację, żeby wiedzieć, że to na pewno liposukcja, a jeżeli liposukcja, to też warto na konsultacji ustalić, w jakim zakresie i w jaki sposób się do tego przygotować i potem jak długo się z tego wychodzi.